Dzień dobry. Ja już na siedlisku jestem sam. Marta wróciła do domu, zabierając też zwierzęta. Udało mi się też już uporać z filmem na konferencję, z filmem, który mogliście też obejrzeć w naszym ostatnim odcinku. Powiem wam, że zrobienie takiego filmu to jest bardzo duża praca. Należy przejrzeć kilkadziesiąt filmów, powybierać z nich te sceny, które akurat nam odpowiadają, pasują. Także poświęciłem na to w zasadzie ze 3 dni, żeby taki film stworzyć. Ale najważniejsze, że mogę wrócić do pracy. Czyli zacznę od tego, że po prostu posprzątam to, co tutaj się działo, zostało po budowie studni. Przegrabię też może to miejsce, potem wykopię. Myślę, że to może być fajne miejsce, żeby tu też posiać trochę łąkę kwietną. Ziemia jest wzruszona, więc w sumie czemu nie? Tylko teraz to nie jest najlepszy moment, bo dobry moment, z tego co wiem, to był we wrześniu, a teraz należy poczekać na listopad, na jakieś pierwsze przymrozki mocniejsze i wtedy ją posiać. Ale teren mogę przygotować. A jak wygląda woda ze studni? Każdego dnia ją po kilka razy wypompowuję i zbieram sobie takie próbki, robię, więc jest lepiej. Daleko wprawdzie jeszcze do czystości, ale po tygodniu jest nadzieja, że jednak ta studnia nam posłuży. Marta zdążyła jeszcze przed wyjazdem wypielić 2 grządki i posiać poplon. Nawet ładniej wyrósł. A ja jej wzmocniłem te brzegi, bo to co położyłem jakieś 2 lata temu, no to były takie już przepruchniałe baliki z tej stodółki, z podłogi. I one już się troszeczkę porozpadały, także dołożyłem następną barierę. Co tak skrzeczycie? No ale jeszcze do wypielenia trochę zostało. Nieźle. Chyba trzeba zaprosić po prostu sarny. Piękną mamy jesień. To co? Było kilka dni odpoczynku. To wracam do pracy. Zacznę od tego lewego narożnika, bo tu jest najwyżej. Tu mam też materiał najbliżej. Trochę wieje. Przepraszam z góry za te szumy. Zresztą to u nas chyba częste niestety te szumy. To co? Zacznę od tego narożnika. Będę chciał tutaj wymurować mniej więcej tak jak ten bloczek o ten. Pousuwam te 3 podpory. Oprę dom na tym nowym już murze i tutaj na tym bloczku i zrobię szalunek od środka. A jak zdążę, to też przygotuję sobie jeszcze tam z 1 albo 2 miejsca do tego, żeby też można było ciągiem murować. No to działam, podnośniki działam. Powiem wam, że z tamtej strony domu to ja od razu między podwalinę a cegłę dałem papę na tekturze, bo to jest zalecany rodzaj papy na takim styku. Ale uznałem, że lepiej mi będzie tymczasowo wrzucić tu taką zwykłą papę na tworzywie. Natomiast jak już skończę murować cały dom, to wtedy go sobie już od środka popodnoszę i powsuwam docelowo papę. To będzie miało ten plus, że będę mógł zachować ciągłość tej izolacji. No i rewelacja. A ponieważ ja tego domu nie mogę tak do końca opuścić, nie mogę go oprzeć na tym, tu cały czas muszę mieć taki, powiedzmy, milimetrowy dystans
Tak żeby to się po prostu zgodziło, bo jak tu opuszczę, to wtedy tymi cegłami tu nie dojadę i tak idealnie. Także i tak może tak w sumie. Także i tak tutaj popsuwam sobie takie blachy, tak żeby ten dystans tu był. Popsuwam w kilku miejscach, także jak opuszczę już dom, to on się oprze na tym fundamencie. Ale dobra. To już dom ładnie stoi na nowym fundamencie. Tam jeszcze tylko muszę lekko podnieść i odsunąć sobie ten płaski bloczek, żeby mi nie przeszkadzał. I dobra, ładnie stoi, nic się nie dzieje. Ten beton muszę sobie tak trochę jeszcze, ale gorąco się robi, przeszlifować, żeby ładnie papa mi do niego dolegała. To zmoczę go wodą wcześniej, żeby mi się aż tak bardzo nie kurzyło podczas pracy. Tu się taki rand zrobił, muszę go skasować. No dobra, to jeszcze tylko muszę tutaj zrobić szalunek od środka, żebym nie musiał ganiać z kamieniami i je obmurowywać tam od środka, tylko po prostu wtedy mam barierę. Nauczyłem się też, wątpię, żeby ktokolwiek z Was miał okazję kiedyś to robić, ale gdyby, to ten szalunek najlepiej jest zrobić do wysokości cegły, nie wyżej i nie niżej. Bo tu zrobiłem sobie aż do wysokości podwaliny i potem miałem kłopot z składaniem cegły. A tak jak nie mam tutaj tej problemu, no to wtedy sobie cegłę wygodnie ustawiam. To co? Robię szalunek. No tego nie będę nagrywał, bo to tam w środku to nie jest to wygodne do nagrywania i zresztą szczerze to jest dość nudne. No dobrze, to już mam przygotowane. Nawet wybrałem kilka kamieni na pierwszą warstwę. Pełno jest biedronek, one są naprawdę denerwujące, powiem Wam. Siadają na mnie i jedna mnie nawet ugryzła. Także nie wiem, co to za inwazja. Ewidentnie szukają miejsca na zimę. Może zima będzie ostra. Nie opłaca mi się dzisiaj jednak odpalać betoniarki, bo za dużo tu nie zrobię, a to mycie betoniarki po pracy to też
zajmuje czas, także dzisiaj sobie przygotuję jeszcze 2 miejsca. Jedno miejsce to zrobię tu, czyli tak, ten bloczek muszę przesunąć w lewo, tak za 30 cm. Ten bloczek usunę, dom zostawię na tym bloczku i na tym, tylko ten też przesunę w lewo, tak ze 20 cm. No i tu oprę go tam na narożniku, na nowym już fundamencie. Także będę mógł od razu ruszać w 3 miejscach. No myślę, że tak szybciej pójdzie i sprawniej. I jak to zastygnie, to wtedy zostanie mi tylko już ten środek do zrobienia, a w międzyczasie będę mógł przejść na drugą stronę domu. No to działam. Nie odnoszę tych drewienek nigdzie, bo one się po prostu nie przydają cały czas. Szalunek od środka, ale też z tego nie będę nagrywał, bo nie mam jak. Nawet herbaty się człowiek nie może napić. No dobra, to mam 3 miejsca przygotowane do tego, żeby zacząć murować. Ale to już jutro. Ukradłem trochę następnych roślin ze stawu. Tym razem Marta twierdzi, że to żabieniec. A nie wiem, czy widać, bo się tak akurat w wodzie odbijają drzewa. Ale fajna tutaj, to widać, że to jest czyściutka, przejrzysta woda. No tam niestety tak nie widać, ale jest. Że roślin jest już pewnie z 60, dużo ich dosadziłem. Ale jeszcze sporo trzeba, pewnie jeszcze z 200 należałoby znaleźć i posadzić. Tym bardziej, że pewnie połowa, jak nie więcej, to się nie przyjmie. Dzień dobry. No to wracam do pracy. Troszkę się cieplej zrobiło, jest koło 10. Wcześniej tak wiał silny, taki zimny wiatr. To jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Posmarować podwalinę od dołu. Ja ją smaruję, to pewnie mówiłem już, olejem smołowym z dodatkiem smoły drzewnej.
tak proporcje robię 70:30. To działam. No masakra z tymi biedronkami, no po prostu... To tyle mam zrobione. Ale już następnej betoniarki nie rozrabiam. Niech to sobie podeschnie. Myślę, że jutro będę mógł ułożyć tą ostatnią warstwę kamienia i wyrównać pod cegły. No i tutaj poczekam, po prostu niech to sobie wyschnie, zanim zacznę układać cegły, a ja przejdę tam już na szczęście jest jakoś tak szybciej, bo tam są tylko 2 warstwy kamienia, więc to powinno w miarę sprawnie pójść, zawsze tak mówię. Dobra, a teraz się wybiorę, bo tak w zasadzie to ja codziennie wieczorem wybieram się na siedlisko i chodzę i szukam roślin wodnych. Już sporo tam do tego stawu przesadziłem. Zaraz, czyli co, znowu wezmę taczkę, szpadel i idę szukać dalej. Dobra, to zacznę od małego stawiku. Nie znam się na roślinach, ale skoro one rosną w wodzie, to może one rosną w wodzie. Tu i tutaj są takie 2 też ciekawe.
bo reszta to są trawy, to tych traw nie będę przesadzał. Ale te trzy w zasadzie wykopię. Najwyżej nie wyrosną, no trudno. No i dobra, przywiozłem kilkanaście roślin i będę je sadził i tak codziennie taczka do taczki, aż się uzbiera. Będziemy musieli się też wybrać nad jakieś jezioro, nad jakąś wodę i tam trochę ukraść tych roślin. No i część pewnie będziemy musieli też po prostu kupić. No dobrze, to już mam całkiem dużo zrobione. Jeszcze tylko wyrównać pod papę i będzie można kłaść cegły. Tu niestety sobie dodałem pracy. Trochę się musiałem pobawić, żeby wydłubać tę cegłę. Ale jak ją krzywo włożyłem, to niestety no jak patrzyłem, to mi to przeszkadzało i uznałem, że jednak trzeba to naprawić, bo to jest taki najbardziej widoczny narożnik. No dobrze, to teraz się trochę pobawię i połupię, a czasami podocinam te kamienie, bo na przykład taki kamień jak ten jest po prostu dla mnie za szeroki i muszę go skrócić o taki kawałek. Problem w tym, że tego nie da się zrobić młotkiem, bo ten kamień jest tak warstwowo ułożony. Także jak ja to stuknę, to on po prostu pęknie w zupełnie nieprzewidziany sposób. Łatwiej byłoby go rozwarstwić, zrobić na przykład 2 cienkie kamienie, niż odłupać ten fragment. Także w takich przypadkach po prostu biorę diaks, nacinam z obu stron i wtedy to pęka tak jak chcę. I w ten sposób mam dobrą szerokość, a to jest mój front. O, a na przykład ten kamień, on ma fajny front, tylko jest w skos. Natomiast tu widzę, że tu idzie pęknięcie. Więc jest szansa, że jak stuknę z tej strony tu jak to pęknięcie biegnie, to on się też tu tak odłupie mniej więcej ten fragment. Niestety równie dobrze może pójść to w zupełnie inną stronę, ale spróbujemy. O, nie wiem, widzicie jak ładnie pęka i oczywiście idzie to w drugą stronę, tak jak myślałem, bałem się. O, więc kamień się zniszczył. Pożytku z niego miał raczej nie będę. No może ta strona gdzieś. Tu można jeszcze spróbować. No może to się odłupie i wtedy miałbym też ten kawałek.
No, więc tak to działa. Czasami się uda, czasami nie. Tu mam ładny kamień. Fajny kolor. Nie wiem tylko, czy on był czasem używany przy jakimś kominie. Tak jakby był osmolony. No i to jest kamień, który, nie wiem na ile zobaczycie, ale on właśnie ma takie warstwy. I można go, powinno się go dać dość ładnie rozłupać. Tu jest taka na przykład linia, którą powinien on pękać. Ale nie chcę tu uderzać, bo to ma być mój front. To też mógłby być front. No spróbujmy. Tu jest ładna linia. To jest ta linia, dobra. O, widzicie? Śliczny kamień. Ciekawe, co to jest za kamień. Może ktoś się zna na skałach. Przepięknie przebarwiony. Nie wiem, czy on jest przepalony i stąd takie przebarwienia. Ale będzie idealnie pasował. Bardzo ładnie. No dobrze, to tak. Mam zrobiony tamten narożnik, jeśli chodzi o kamień i tam już mogę jechać z cegłą, ale najpierw zacznę teraz z tego narożnika. Jak tu wymuruję i tu wymuruję z kamienia pod domem, to wtedy tu niech sobie to zastyga, a ja wiążę, a ja zacznę tam układać cegłę. Kłopot tylko, ja nie wiem, czy to już mówiłem, mam z płaskimi kamieniami, trochę mało mi ich już zostało, a tutaj tu układam dwie warstwy, potrzebuję tego kamienia takiego płaskiego, także nie mam za dużego wyboru. Ewentualnie mogę iść tam z tamtej strony domu, z tyłu mam jeszcze sporo kamieni, których nie myłem, więc musiałbym zacząć mycie, no ale jest trochę zimno na mycie kamieni, powiem wam. Powiem wam, że wszystkiego można się nauczyć, również murowania. Jak sobie przypomnę moje początki z tamtej strony i to, jak bardzo zniszczyłem sobie dłonie, a wystarczy po prostu uważać. Ja wtedy zrobiłem taki błąd, że po pierwsze myłem od razu kamienie. Siłą rzeczy miałem mokre rękawiczki przez to i potem pracując z tym wapnem, to sobie te dłonie niszczyłem. A można po prostu tak robić, żeby te rękawiczki były suche.
też ważne, trudno jest znaleźć kamienie, które będą na całą długość, ale warto co jakiś czas takie kamienie jednak dawać, tak żeby przewiązać cały mur. Dzisiaj chłodny poranek. Odczekałem do 9, żeby przyjść tutaj pracować. Znaczy dokładnie to byłem rano w składzie budowlanym, bo mi się skończył cement. To sobie dokupiłem 2 worki. Powinno mi to już spokojnie wystarczyć do tego, żeby podmurować tu cegłami. Tu i też w tamtych 2 miejscach, gdzie też to jest gotowe. I w ten sposób miałbym ten etap już zrobiony i zostałaby już w tym momencie do zrobienia tamta strona, a jak na tyle stężeje ta strona, żeby mógł na tym murze oprzeć dom, no to wtedy też ten jeden fragment, a może i 2 fragmenty, nie wiem, jeszcze zastanowię się, jak tutaj zadziałać. No to działam. No i tak to wygląda. Oczywiście zdechła mi bateria w aparacie, więc
Od pewnego momentu myślałem, że nagrywam, a już nie nagrywałem. Ale może to i lepiej. I tak tego materiału mam za dużo. I od razu też fajniej wygląda narożnik. O, mogłem w sumie odkręcić tą listewkę. No nie wiem jak wam, ale mi się podoba. No to teraz to musi stężeć. I jak stężeje, to wtedy będę mógł dom oprzeć na tych nowych fundamentach i domurować tą resztę. A jak wygląda ten narożnik? A też nie zdjąłem tej listewki, no. Słońce troszkę przeszkadza. A wiecie, że ten rok jest wyjątkowy, jeśli chodzi o dęby, bo one mają niesamowitą ilość żołędzi. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że taka sytuacja przytrafia się raz na kilka lat i ciekawostka, wszystkie dęby w tym samym roku mają właśnie taką olbrzymią ilość żołędzi. Jakby się zmówiły w całej Europie. Wszystkie. Zresztą jak ktoś chodzi po lesie, jak jesteście w lesie, to możecie to zaobserwować. Po prostu chodzi się po żołędziach. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.